Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dawid Celt, Marek Furian i tradycyjne już nasze rozmowy pod krawatem, które co wtorek przeprowadzamy z naszymi gośćmi przy współpracy z marką Rekman. Dzisiaj gość, powiedziałbym, wyjątkowy pod kilkoma względami, bo uważany za jednego z najlepszych fachowców w swojej dziedzinie jest z nami Maciej Ryszczuk, fizjoterapeuta, trener przygotowania fizycznego, Igi Świątek i nie tylko, bo o tym będziemy chcieli, Maciek, dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was. Maciek, wiemy, że są takie rzeczy, których my nie widzimy w przestrzeni telewizyjnej, natomiast my mamy szeroko rozwinięte sieci kontaktów i wiemy, że ty masz taką przypadłość chodzących nóg podczas meczu, że te nogi tańczą, skaczą. Czy rzeczywiście ta twoja praca jest w turze tak stresująca? Stresująca jest na pewno pod wieloma względami, jakby tak sobie zobaczyć głębiej w to, co robimy i zwłaszcza z kim to robimy, to tak na dobrą sprawę duża odpowiedzialność na nas ciąży. Każdy błąd się wiąże jakby z utratą punktów, z utratą pozycji, z utratą pieniędzy też, więc to są olbrzymie kwoty, więc ta nasza decyzyjność i jakby sposób planowania i mądrość decyzji musi być gdzieś tam wysoko postawiona i raczej starać się unikać błędów. Ale to jest tak, że ty jako członek tego rozbudowanego coraz bardziej teamu wciąż przeżywasz te dni meczowe, mecze, te występy swoich sportowców, bo tak jak mówię, to jest szersza grupa niż tylko Iga. Tak naprawdę to się nie zmieni, jakby te nogi chodzące to mam od zawsze w takich sytuacjach, kiedy nie mogę nic zrobić sam po prostu. Byłem zawsze osobą aktywną, więc jak siedzę w boksie i widzę na przykład gorsze momenty i kiedy wiem, że nie mogę sam nic z tym zrobić, bo już to, co trzeba było zrobić, zostało zrobione i tylko wszystko spoczywa w rękach, czy tam w rakiecie zawodniczki, czy w nogach zawodników, z którymi trenuję, no to ciężko po prostu, bo człowiek by chciał pomóc, ale nie do końca może. A dostajesz takie zapytania od ludzi z zewnątrz, ludzi, którzy oglądają mecze, dlaczego tak rzadko uśmiechasz się w boksie? To było pytanie, które na przykład mnie osobiście bardzo często zaskakiwało i powiem szczerze, też niekiedy irytowało, bo to nie jest koncert życzeń, tylko jesteś pracy skoncentrowany. Dostajesz takie pytanie? To prawda, tak. Dostaję, to się wiąże w ogóle z jakąś tam dłuższą historią. Już taki mój imidż po prostu został na zdjęciach. Też się rzadko uśmiecham i po prostu już tak to weszło w krew, że już tego się trzymam. Ale to jak są wyjątkowe sytuacje, to faktycznie się uśmiecham i myślę, że może wtedy ten uśmiech znaczy trochę więcej. To tak podobnie jak z Tomkiem. Jak się uśmiechnie, to znaczy, że musiało być naprawdę coś super. Po wygranym turnieju. Po wygranym szlemie, nawet nie po turnieju, tylko po wygranym szlemie. Powiedz nam, jak to się stało, że człowiek, który wywodzi się z fizjoterapii, człowiek, który miał do czynienia z lekką atletyką jako młody człowiek, młody zawodnik, nagle znajduje się w tenisie? Tak naprawdę wszystko zaczęło się od miejsca mojej pracy, ponieważ pracowałem w Centrum Rehabilitacji Sportowej. Było tam wielu fizjoterapeutów związanych z różnymi dziedzinami sportu. Nasz szef był bezpośrednio związany z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, więc ciągnął mnie w tą stronę. W międzyczasie też miałem do czynienia trochę z siatkówką. Przychodzili do nas zawodnicy ówczesnej Politechniki Warszawskiej na jakieś testy motoryczne, że tak powiem, sprawdzenie ciała, więc też z siatkarzami dużo miałem do czynienia. No i tak na dobrą sprawę Krzysiek Guzowski miał najwięcej do czynienia z tenisem, jak dobrze wiesz, więc gdzieś tam podczas jego kariery, gdzieś tam wyjazdów dostał zapytanie, czy ma kogoś do polecenia, więc polecił ze 2-3 osoby. Następnie to odbyło się, jak Pan Bóg przykazał, czyli były rozmowy z menadżerem zawodniczki, wtedy to była Sofia Żuk i no dobrali sobie tą osobę na okres próbny. Akurat okazało się, że to byłem ja. Wyjechaliśmy do Stanów, do Bradenton wtedy. Modne miejsce. Tak, do Akademii IMG i wtedy po około 3 miesiącach jakby uznaliśmy, że to jest to i możemy dalej pracować. A skąd zamiłowanie do tego przygotowania motorycznego? Bo ty jesteś z wykształcenia fizjoterapeutą, gdzieś tam mijaliśmy się na AWF-ie, jesteśmy w podobnym wieku i skończyłeś fizjoterapię. I skąd u ciebie nagle wziął się pomysł na to, żeby zacząć się szkolić w tym elemencie? Czytałem wywiady z twoimi zawodnikami, którzy mocno wszyscy zgodnie podkreślali, że w pewnym momencie bardzo duży nacisk położyłeś na szkolenie, wracałeś po długich wyjazdach, zamiast odpoczywać od razu szkolenie, od razu sięganie po nową wiedzę.
Myślę, że to troszeczkę z takiego mojego doświadczenia wyszło, ponieważ sam grałem bardzo długo swojego czasu w piłkę nożną. Później moją miłością to była jednak piłka siatkowa. W siatkówkę wiele lat grałem, gdzieś się przytrafiły kontuzje, tak? Ten jakby programowanie, które wtedy było w tamtych czasach, dawało nam mocno w kość, więc zaczęły siadać kolana, odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Starałem się gdzieś to fizjoterapią zaleczyć czy wyleczyć. Nie do końca się to sprawdzało. Przynosiło ulgę tylko na chwilę i czułem, że czegoś mi brakuje, więc sam postarałem się trochę zagłębić bardziej w ten temat. Postanowiłem pójść na studia, żeby samemu zostać fizjoterapeutą. Mimo wszystko po studiach, po szkoleniach, po kursach dalej brakowało mi tego oczka głównego i zamknięcia, jak zrobić, żeby mimo wszystko w długofalowym okresie wyprowadzić zawodników z obecnych dolegliwości, a przy okazji starać się, żeby byli jak najbardziej gotowi już do performowania, do występów. My z Dawidem szukamy na niedzielne szóstki piłkarskie kogoś. Ty bardziej z przodu, czy bardziej z tyłu? Gdzie ty na tym Z boisz? przodu. Wtedy Mocny jak na grałem, to ścianę z by się przodu. przydał, bo to Tak, tam na tych na szóstkach zastawkę to jest taką. taki, który się postawi i gra piłkę do tego biegającego. To będziemy pamiętać. Tak, tylko że rzadko bywa No w właśnie, Polsce, to więc jest to ten może minus. być pewien problem. A Maciek, ta specyfika, powiedzmy, skakania po tych dyscyplinach, bo powiedziałeś nam przed momentem, jak ty się znalazłeś w tenisie. Zakładam, że musiałeś tę dyscyplinę jakoś bardziej szczegółowo poznać, Specyfikę. żeby twoja praca była bardziej efektywna. To były jakieś konsultacje, czy to były po prostu te doświadczenia pierwsze? Wydaje mi się, że większość rzeczy można poznać już z samego oglądania czy doczytania gdzieś, poznania jakichś takich podstawowych zasad, specyfiki, zwłaszcza energetyki sportu i sposobu poruszania się i które powiedzmy sobie te kroki czy kierunki są takie dominujące, a reszta to już jest gdzieś tam rozmowa, nauka, że tak powiem, w biegu i w praktyce. No tutaj mi dużo dało to, że miałem w pracy swojej z zawodnikami dosyć doświadczonych trenerów. Najpierw to był właśnie Nick Horvat, później Michael Joyce, który też trenował między innymi z Szaropową, czy z Kontą, czy Zazarenką, więc miałem się od kogo uczyć. Później tak na dobrą sprawę najwięcej już takich szczegółów nauczyłem się od Piotra Sierzkutowskiego. Który nie był wtedy doświadczonym trenerem. Tak, nie był doświadczonym, ale tak na dobrą sprawę razem staraliśmy się od A do Z to wszystko planować, więc mieliśmy takie dłuższe sesje, gdzie siadaliśmy, sobie wszystko rozplanowywaliśmy. On się pytał o moje aspekty, ja się go pytałem bardziej o tenisowe i gdzieś to staraliśmy sobie dobrać. A ten szlif taki już końcowy, powiedzmy sobie do tej chwili, no to już od Tomka Wiktorowskiego. A był jakiś taki moment, kiedy właśnie domyślam się, że podczas pracy z Piotrkiem Sierzputowskim przy Idze Świątek spojrzeliście się na siebie i powiedzieliście, kurczę, zamieniliśmy ten diamencik, który jeszcze nie był oszlifowany, po prostu w taką sportową, tenisową bestię, bo Piotrek ogarniał, mówiąc brzydko, kwestie tenisowe, sportowe, ty te fizyczne, a wiemy, jak gigantycznym atutem Igi jest jej fizyczność. W którym momencie do was dotarła ta skala tego sukcesu, który wspólnie osiągnęliście? Chyba bym powiedział, że do końca nie dotarła i ona cały czas jakby... Myślę, że tak jak z Piotrkiem czasami sobie teraz rozmawiam, to on jak już pracuje jakby gdzie indziej, to teraz to widzi bardziej i sam często gratuluje i jakby ma inne na to spojrzenie. U nas to jednak jest, tak to idzie ciągiem już od tych 4 lat, że po prostu przeskakujemy sezonu na sezon i troszeczkę takiej Nie ma czasu się pocieszyć. Dokładnie. I perspektywy z boku to może na koniec sezonu, ale wtedy zazwyczaj każdy się rozjeżdża w swoją stronę z rodziną. Na ten tydzień. Tak, i wtedy się cieszę po prostu z rodziną, więc też nie mam czasu ani ochoty myśleć o tym, co się stało. Ty powiedziałeś w którymś wywiadzie, że a propos tego właśnie, że pewnie dopiero na tą radość przyjdzie czas po tym, jak skończysz współpracę z Igą, to wtedy dopiero do ciebie dojdzie, co osiągnęliście, co zrobiliście. Ale zostając jeszcze chwilę przy lekkiej atletyce, współpracujesz też z Damianem Czykierem, tak? I to jest dosyć ciekawe, bo wiemy, jak dużo czasu spędzasz z Igą. Chciałem cię zapytać, jak to łączysz, jak to robisz? Czy to jest w ogóle możliwe? I jakie są zasadnicze różnice, jeżeli chodzi o prowadzenie wprowadzeniu lekkoatlety, a wprowadzeniu tenisistki tej klasy?
Damiana zacząłem prowadzić jeszcze zanim poszedłem do tenisa, więc tuż chyba przed albo po zdobyciu pierwszego mistrzostwa Polski przez 110 niego. metrów przez płotki, tak? 110 metrów przez płotki, tak, no i 60 przez płotki na hali. Tu jest rekordzistą Polski i mistrzem Polski wielokrotnym. Tak naprawdę przez to, że zacząłem z nim dużo wcześniej pracować i wiedziałem, czego mu potrzeba, on wiedział, jak ja pracuję i czego oczekuję przy jego dyscyplinie sportu, to nam pozwoliło, żeby zdalnie, większą część można było zrobić zdalnie. Nie ukrywam, że jakby teraz pomocną już od jakiegoś czasu osobą jest trener taki techniczny od płotków, czyli Mikołaj Justyński, który pracuje z nim, bo mamy na chwilę obecną jedną z mocniejszych ekip płotkarskich, jakie są. W Polsce mamy właśnie Damiana Czykiera, mamy Jakuba Szymańskiego, Weronikę Barć i Klaudię Wojtunik. Mamy naprawdę... Kuba teraz będzie, wydaje mi się, że szedł po nowy rekord Polski, więc mamy nowego młodego chłopaka, który będzie tam gdzieś podgryzał Damiana motywował. I myślę, że będzie to fajnie się składało tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi i zobaczymy, jak to będzie. Okej, a jakie największe różnice, jeżeli chodzi o prowadzenie lekkoatlety? To, że w treningu lekkoatletycznym, w prowadzeniu takiego zawodnika jak Damian, jesteś w stanie bardziej coś zaplanować? W prowadzeniu tenisisty, jeżeli chodzi o planowanie, musisz być cały czas bardzo elastyczny? Dokładnie tak. Tutaj z góry praktycznie wiemy, jakie meetingi, jakie zawody Damian czy reszta ekipy wystartuje. Wiemy, ile mamy czasu na przygotowanie i możemy sobie z góry mniej więcej te bloki treningowe zaplanować. Wiadomo, że troszeczkę zmieniamy w zależności od dziennego tam ich samopoczucia i wszystkich pomiarów dokładnie. Ale jesteśmy z grubsza w stanie zaplanować to na dużo w przód i łatwiej jest wtedy pikować tą formą. Oczywiście to jest łatwiejsza strona, ale trudniejsza jest to, że tutaj w tym wypadku masz paręnaście sekund tylko na start. Tak? W tenisie masz jednak ten dłuższy okres, żeby coś poprawić, coś zmienić, posłuchać ewentualnie rady i się zaadaptować. Tutaj no niestety masz tylko tą jedną chwilę i musisz wtedy być naprawdę pełni skoncentrowany i w piku. Po falstarcie jeszcze możesz odrobić te straty w tenisie, a w lekkiej... A tutaj W lekkiej nawet nie ma nóg na nie to możesz na jeszcze trybunach szans. odpalić, bo nie ma na to czasu. Ale Maciek, w takim razie, czy patrząc z perspektywy twojej specjalizacji, sezon zawodowych tenisistów, czy to ATP, który jest trochę dłuższy, czy WTA, który jest wystarczająco długi, jest za długi? Tych startów jest zbyt dużo, bo to są gigantyczne obciążenia dla organizmu. Do nas docierają tylko informacje jakieś wyrywkowe o tym, na co tenisiści narzekają. Myślę, że to troszeczkę też zależy od tego, kto ile gra, jak długo jest w turnieju. Czyli bo... kalendarz też. Tak, i przebieg. i wiadomo, i przebieg, bo jak jest Iga, czy jakaś inna zawodniczka topowa, która od A do Z gra dany turniej, przejeżdża do następnego i znowu gra od A do Z, no to już się robią olbrzymie liczby. Szczerze, nie sprawdzałem tego, ale nie jestem pewien, czy była w ostatnich czasach zawodniczka, która grała sezon po sezonie tyle spotkań, co Iga. Pewnie, znaczy była Jessica Pegula, bo ona gra wszystko i wszędzie. Pewnie Krejcikowa też. Ile było? 112? Nie, jest więcej. 130, pod 140 w zeszłym roku. Double, mix, wiadomo. No tak. Tylko że no też widzimy, jak to się też przekłada na ten performance później i gdzieś to faktycznie spadało, później musiała gdzieś odpuścić. Nie jestem przekonany, czy to było mądre planowanie, ale no nie mi to oceniać sama. No jak właśnie. jest zadowolona z tego, to znaczy, że tak. No dobrze, ale ja myślę tylko jedno odnośnie tego zdanie. Myślę, że to ma bardzo duży wpływ na to, że ona w Wielkim Szlemie ostatecznie nie może przejść poza ćwierćfinał. Bo jak ja patrzę na przykład na drabinkę i widzę Pegulę, która jest w tej chwili topową dziewczyną od kilku lat i faworytką do tego, żeby bić się o te największe laury i widzę ją w drabince, wiadomo, singla, debla, a później mixta. No to się zastanawiam, o co chodzi. No. Jakbym miał tak tylko z boku to ocenić, wiadomo, nie mamy jakiegoś tam wejścia, jak to wygląda i czego oni oczekują, to jest duży błąd i myślę, że to się bardzo odbija na tym. Jeżeli bym tam miał okazję czy pracować, to bym bardzo zabiegał o to, żeby z tego zejść. A w przypadku Igi, jak patrzysz na obciążenia, z którymi ona się mierzy grając długo zazwyczaj i jakąś tam liczbę turniejów, to gdybyś był osobą zarządzającą rozgrywkami, to byś starał się
zmniejszyć tę liczbę startów, trochę przemodelować może kalendarz. Ja już nawet nie mówię o życiu prywatnym, bo mam wrażenie, patrząc z boku, że wy go w ogóle nie macie jako ludzie pracujący w turze, albo jest bardzo trudno to łączyć, ale już mówię o takim zdrowiu, o efektach tej pracy. Myślę, że tak, zdecydowanie bym to skracał, a jeżeli już nie iść w tą stronę, to na pewno dać większą dowolność, taką Karania. bez karania, Mhm. bez jakichś... Obowiązkowych turniejów. Dokładnie. Mhm. Dać większą dowolność dziewczynom i wtedy to też pokazuje, jak ten zespół, team działa, czyli jeszcze większą mądrość planowania i programowania wtedy trzeba wykazać, żeby znaleźć się na szczycie, kiedy masz dowolność układania Mhm. tego i dowolność startowania. Ujednoliciłbyś piłki? Yy, Ty z punktu widzenia Mm. medycznego wiesz, jakie to są obciążenia dla barków, dla Znaczy łokci? dla danej nawierzchni Dla tak. nawierzchni, tak. dla najczęściej sezonu mówię, Tak, wiadomo. to tak. To Mhm. myślę, że tak, bo myślę, że to nawet tutaj można powiedzieć, że faktycznie jest wtedy większa różnorodność, bo niektórym dziewczynom dużo bardziej pasuje taka piłka, niektórym inna piłka, więc czasami te wyniki się zmieniają w zależności od miejsca i od piłek. Także te dziewczyny będą lepiej predysponowane Kwestia adaptacji. do zwycięstwa, więc tu Ale wiesz, Maciek, w 110 przez płotki ktoś, kto jest, nie wiem, wyższy, nie ma wyższych płotków czy niższych, bo mu tak To pasuje, prawda, to prawda. Tylko wszyscy mają taką samą ścieżkę. To prawda, to tylko tak jak mówiłem, tam masz paręnaście sekund, żeby to przebiec, a tutaj jakby tego czasu na adaptację i na treningi masz. Tutaj zazwyczaj jedziesz na meeting, masz 2 dni i już lecisz, a nawierzchnie się różnią. Jest mondo, beton na deskach, więc też się różnią nawierzchnie te od siebie. Aczkolwiek dla takiego punktu widzenia zdrowotnego to tak, ujednolicenie piłek. Czy to z takiego punktu widzenia dla widza i jakby dla performance'u, adaptacji? No nie wiem. Naprawdę bym się musiał zastanowić nad tym. A ile jest takich rzeczy, urazów, drobnych urazów, jakichś mikrourazów, takich dni, kiedy coś boli, o których my nie wiemy? Mówię my jako komentatorzy, my jako kibice, jako ludzie, którzy starają się być blisko dyscypliny, obserwować ją jednak z zewnątrz, natomiast są jakieś takie tajemnice, które zostają gdzieś w pokoju hotelowym, u ciebie na kozetce. Ile jest takich urazów w trakcie sezonu? Generalizując oczywiście. W sporcie wyczynowym na najwyższym poziomie to jest praktycznie cały czas coś czuć, coś boli. Tutaj zaczynamy, jak nawet nie ma zawodów, to jest blok jakiś treningowy, troszeczkę trzeba podnieść tą intensywność czy objętość, żeby nastąpiła adaptacja, superkompensacja, więc doprowadzamy do mikrourazów, do lekkich przeciążeń, taki, jak to mówią, functional overreaching, żeby zawodnik później mógł startować z tego wyższego pułapu znowu, czyli podnosimy tą podłogę cały czas. Więc faktycznie coś tam czuć cały czas, tak? Czy są jakieś drobniejsze urazy cały czas. Najważniejsze jest to, żeby nie doprowadzić, żeby ten uraz się przerodził w kontuzję długotrwałą i później przeszkadzał w performance'ie, tak? Bo jakby z tym samopoczuciem, że coś tam się dzieje, zawodnik może cały czas jakby funkcjonować i najważniejsze jest to, żeby to nie wpływało na jego rezultaty i wyniki. Uroki zawodowego sportu. A jesteś, Maciek, osobą, która w pewnym sensie dba o to, żeby zawodnika nie bolało, a jak boli, to naprawia. Jak taka codzienna wasza współpraca z Igą wygląda? Bo oczywiście z podziałem na okres przygotowawczy i na okres ten startowy. Okres startowy praktycznie 10 miesięcy. Jakbyś to mógł w jakieś ramy, jakbyś to mógł po prostu podzielić? Jak pracujecie w tym okresie przygotowawczym? Też ostatnio powiedziałeś w którymś wywiadzie, że w tym okresie przygotowawczym pracujecie tak, żeby to było, wiadomo, podstawa, ale już po prostu to musi być wasza podwalina, podstawa pod te następne 10 miesięcy. Później jest tylko podtrzymanie? Tutaj bardzo często właśnie używają trenerzy, czy powiedzmy sobie osoby z tym związane tego słowa podtrzymanie. Z jednej strony tak, z drugiej strony ja bym preferował takie sformułowanie jak mikrodawkowanie czy mikrodosing, ponieważ jeżeli to samo zrobimy jednego dnia, tylko bardzo mocno, to później zawodnik przez 72 godziny, 48 godzin odczuwa skutki mocnego treningu. Jeżeli będziemy dawkować w dużo mniejszych objętościach, na wysokiej intensywności to samo, dzień w dzień, wydaje mi się, że przynosi to
ostatecznie te same rezultaty, ale z mniejszym takim odczuciem tych negatywnych skutków w ciągu tygodnia czy w tych najbliższych dniach po treningu. Więc to nie jest do końca podtrzymanie, bo staramy się cały czas progresować, czyli idziemy progresem, ale nie nastawiamy się na jakiś taki maksymalny pik jednego turnieju, czy tam 2, bo tego nie można za dużo zrobić, bo po prostu zawodnik by tego nie wytrzymał, tylko staramy się podnosić tą podłogę, tak jak mówię, przez cały sezon, a jeżeli jedziemy z turnieju na turniej, no to wtedy faktycznie troszeczkę odpuścić i dać sobie to podtrzymanie. Tak Okej, to nazwijmy. bo tych momentów, tych okresów, tego czasu macie bardzo niewiele. Przy poziomie Igi, przy tych sukcesach, które ona odnosi, no też przede wszystkim musicie też dbać pewnie o regenerację, o to, żeby ona gdzieś tam po tych obciążeniach do siebie wracała. Chciałem zapytać, kiedy to robisz, bo czy to jest w formie, na przykład bardzo często robi się w formach przedłużonych rozgrzewek, że jakieś elementy, jakieś akcenty włączasz właśnie, które chcesz wyegzekwować od zawodnika w te przedłużone rozgrzewki. Wiadomo, jak wrócicie do Polski, macie tam w zeszłym roku było kilka takich okresów, że mieliście po 2 tygodnie, więc wtedy pewnie jest taka praca, którą chcielibyście wykonywać częściej. Myślę, że z grubsza jest właśnie tak jak mówisz, czyli te elementy, które bym chciał w tych mikrodawkach wrzucam do rozgrzewki, przedłużam ją, w sensie mamy trochę więcej czasu, spokojnie sobie wchodzi i wtedy sprinty, jakieś ciężary, jakieś skoki czy rzuty piłkami lekarskimi wprowadzam jako taki dodatkowy element rozgrzewki. Czasami zdarza się, że po prostu też po treningu schodzimy i zrobimy jakąś izometrię, czy jakiś trening też na siłowni. Wszystko zależy od tego, jak daleko mamy od startu, ale faktycznie jest to element jednego z zadań, który jest na co dzień, czyli albo rozgrzewka, albo na korcie. Tam też mogę, jeżeli Tomek mi da trochę przestrzeni, wcześniej z nim porozmawiam, to zamiast dłuższej przerwy, to po prostu wrzucamy sobie jakieś zadania ruchowe, albo właśnie mówię przyspieszenia, czy jakieś zadania z ciężarami. A jak na przykład w końcówce 2022 roku Iga po raz pierwszy tak zmieniła swój kalendarz, to znaczy w grudniu udała się na ten turniej pokazowy na Bliski Wschód, gdzieś tam w okresie powiedzmy około świątecznym, to czy przychodziła do Maćka Ryszczuka na jakieś negocjacje, konsultacje, bo domyślam się, że twojej pracy, czy twojej tej działki też to mocno dotyczyło, bo to wejście w sezon troszeczkę się zmieniło i w tym roku było podobnie. W 2022 roku ja nie pojechałem wtedy na tą pokazówkę. Wysłałem jako fizjoterapeutkę moją dobrą znajomą, Martynę Dobrzyńską, więc tam pomagała Idze, aczkolwiek trening staramy się wtedy nie zmieniać do końca. To dalej traktujemy jako element tego obozu przygotowawczego, czyli te mecze zazwyczaj one będą trochę bardziej intensywne niż to, co jest w stanie zagrać tutaj na miejscu, ponieważ dochodzi stres, dochodzi jakaś tam presja punktowa, więc ten poziom jest z automatu intensywności dużo wyższy. Więc traktujemy to jako normalną część treningu. Nie jest tak, że staram się, żeby Iga była świeża na te mecze, czy Tomek się stara, żeby była świeża, że coś odpuścimy, no ponieważ im więcej teraz zrobimy, tym prawdopodobnie przez dłuższy okres czasu będzie mogła wykorzystać w sezonie. Wy wiele rzeczy mierzycie. Wiem, że ta baza danych, którą ty tworzysz pewnie od lat, jest dosyć obszerna, albo baza wiadomości, które zbierasz. Zastanawiam się, czy Igę częściej w skali roku trzeba namawiać, powiedzmy, do tego wysiłku, czy trzeba namawiać do tego, żeby ona odpoczęła, bo ten odpoczynek, regeneracja to też są, tak jak Dawid powiedział, ważne obszary, a czasami znamy przykłady sportowców, których po prostu trzeba trochę stopować i hamować. To też zależy od sezonu i od jakby samopoczucia Igi. Czasami faktycznie chce przedłużyć, chce coś zrobić nad wyraz, ale zazwyczaj staramy się trzymać tego naszego planu z góry założonego, czyli jak chce skrócić, no to czasami trzeba ją popchnąć, żeby coś zrobiła dodatkowo, nie w smak, a czasami trzeba powiedzieć, no, że okej, kończymy, bo to nie ma sensu. Z takich, powiedzmy sobie, inside danych mogę zdradzić, że przez
takie na przykład dodatkowe, gdzieś tam dorzucanie, przedłużanie po 5, 10 minut, 15 minut. Łącznie chyba jak sobie to obliczyłem, to w zeszłym sezonie wyszło ponad 21 godzin. Mówię o takich drobnych po prostu przedłużaniach. Czyli to, co ty wynegocjowałeś, I powiedzmy, to, tak? Czy nie, to ona? co zawodniczka To chciała. chciała. To, co ona To, chciała. chciała ponad normę. Czyli mówię, te 5 minut na korcie, 10 minut Summa na korcie, summarum tak się sobie robi- robi się w całym sezonie ponad 21 godzin. No A i- to trzeba dodać to do tych obciążeń, które są zaplanowane i które są ponad miarę i wziąć to później do ogólnego rozrachunku, bo no to jest sporo, tak? Zwłaszcza jak coś jest na wysokiej intensywności. Jeżeli to jest parę zagrań, czy gdzieś tam powiedzmy sobie jeden element serwisowy, no to tego nie wliczam do tych statystyk, ale mówię takie na wysokiej intensywności dodatki. A czy jest tak, że Iga po porażkach, na przykład teraz świeżo po Melbourne, przegrała wcześniej niż wszyscy zakładali, niż przede wszystkim ona sama zakładała? Czy jest tak, że mówi, dobra, trenerze, wracamy, ja chcę trenować więcej, że to wywołuje w niej taką sportową złość i to właśnie o czym nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy, że w tym momencie przychodzi i wtedy jest właśnie, wy musicie powiedzieć, Iga, spokojnie, wszystko jest zaplanowane, robimy to wszystko według planu, nie musimy tutaj nic zrobić więcej. Ma taki odruch? Zdarza się tak. To też, tak jak mówię, zależy jaki to turniej jest, gdzie tam nie poszło, bo co tu porównać? Na przykład Tokio z zeszłego roku, no to gdzieś faktycznie te Była wszystkie... przybita, czy chciała wejść na kort i układać swoją grę, poczuć piłkę, Faktem, poszukać że uderzeń? praktycznie z dnia na dzień pojechaliśmy do nowego miejsca i jak weszła na kort i poczuła, że tam są takie Inne warunki, warunki. które naprawdę jej. lubi, ta piłka jej siedzi na korcie, to chciała faktycznie, mówi dobra, to jest to i działamy. Tam, kiedy się zmierzasz, taki turniej, kiedy się mierzysz z wilgocią, z temperaturą, z szybszymi kortami, z piłkami, które flaczeją albo latają bez kontroli, to wiadomo, że ta trochę motywacja spada, tak? To aż tak nie dopytuje, ale po prostu zgaduje i gdzieś tam to czasami widać, aczkolwiek zazwyczaj chce popracować nad tymi elementami, które ona czuła, że nie ma nad nimi kontroli, to wtedy chce nad tymi elementami bardziej popracować. Oceniasz Igę pod względem motorycznym w czasie meczu? Wiadomo, że wynik jest najważniejszy, ale ty jako trener przygotowania fizycznego, motorycznego patrzysz, czy to jest dla ciebie ważne, jak pracuje w czasie meczu? Oceniasz ją pod tym względem? Tak, też z jednego powodu prostego, żeby mieć, nie chcę powiedzieć czyste sumienie, ale żeby zobaczyć, gdzie tam jest praca do wykonania, ponieważ kiedy wiem, że robiliśmy sobie jakieś tam biegi czy poruszanie się, jakieś takie testy typowo agility i wychodziły mi mniej więcej takie i takie czasy, a później proszę statystyk, bo wiadomo z boksu to widać też inaczej niż czasami w rzeczywistości jest. Masz dostęp też do liczb i możesz sobie to wszystko... Tak, proszę analityków, żeby mi podawali jakieś tam prędkości średnie, przyspieszenia, wyhamowania, poruszania i wtedy wiem, porównuję sobie do innych jej meczów i wiem jak to wyglądało, czy na przykład to była wina tego, że była zmęczona, czy zestresowana bardziej, bo wiadomo, że wtedy i percepcja i usztywnienie po prostu powoduje to, że jest dużo wolniejszy start i reakcja i te wyniki mogą się różnić. A propos tego jeszcze Iga powiedziała, że gorzej returnowała w Melbourne. Myślisz, że to właśnie jest kwestia stresu? To o czym powiedziałeś? Tak mi się teraz tutaj to wszystko połączyło. W sensie Nie wiem, myślę... wolniejsza reakcja, nie, gorzej widzisz piłkę? Na pewno. Przy szybko grających to są... Na pewno reakcja ważne była wolniejsza, więc ale powodu no ciężko jest określić jeden powód, to już myślę, że to jest taki do analizy Głębszej. wszystkich nas wewnętrznej, tam mamy jakieś swoje wnioski, których nie chcę powiedzieć, ale faktycznie ta po prostu często reakcja czy ustawienie było wolniejsze, także nie reagowała nogami, tylko raczej tułowiem na początku, więc to jest po prostu kwestia tej percepcji i może usztywnienia. Powiedziałeś, Maciek, o pewnych danych, które do ciebie trafiają. Czy to jest ekipa, ci analitycy, czy to są ludzie dedykowani wam, tobie i ze Świątek, czy to są jakieś dane, które może zdobyć czy zamówić każdy uczestnik dużego turnieju? To jest duża firma, która robi dane indywidualnie, w sensie robi analizę tych danych pod poszczególnych zawodników. To jest normalna usługa, za którą się płaci, aczkolwiek każdy może sobie poprosić o takie dane, które by chciał. Więc ja tam zazwyczaj jestem upierdliwy. Tomek dostaje Wiktorowski swoje dane, ja proszę o jakieś takie swoje.
no też, żeby wiedzieć, czy dobrą robotę zrobiłem, Mhm. po prostu czy to się zmienia w ciągu sezonów. Zazwyczaj sobie też na koniec sezonu porównuję do poprzednich Turniej do sezonów. turnieju, tak? Dokładnie Mhm. i że wtedy wiem, czy to idzie do przodu, czy nie idzie, gdzie były te powiedzmy sobie zmiany pozytywne, gdzie ich nie było i na tej zasadzie później sobie też planujemy dalsze poczynania. Ale wiem, że też, czy wiemy wszyscy, bo ty mówiłeś o tym otwarcie w ostatnich latach, więc nie jest to żadną tajemnicą, że w jakiś sposób czy badacie sen Igi, czy jakby staracie się określić, na ile ona jest gotowa do jakich obciążeń danego dnia, bo wiadomo, można być numerem 1 na świecie, można być zwykłym amatorem też tenisa czy innej dyscypliny i każdy ma różne dni. Możesz coś o tym powiedzieć, o tym procesie takim porannym, który sama tenisistka pewnie musi przejść? Jasne, to są dosyć takie proste, podstawowe Mhm. rzeczy, jakby znane od dawna w świecie sportu. Może nie każdy z tego korzysta, czy nie każdy zbiera dane, ale coraz więcej osób widzę nawet takim powiedzmy sobie amatorsko uprawiających sport z zegarkami Polara, Garmina, nieważne Dawid jakimi. Celt na szóstkach. Więc to jest pomiar z paskiem codziennym rano, sprawdzamy tętno, zmienność rytmu serca, wtedy to nam mówi, aplikacja nam wypluwa dane i mówi, czy układ nerwowy jest bardziej pobudzony, czy jest zregenerowany, czy tego dnia można właśnie pod względem takim typowo fizjologicznym, czy się nadaje. Do tego porównujemy to z jej po prostu subiektywną skalą odczuć w poszczególnych tam parametrach, od jakości snu po zmęczenie, po chęć, motywację i wtedy sobie to sklejam w jedno, plus dodatkowo na to nakładam jakieś testy, czy testy wyskoku, patrzę. Wtedy wiem też, jak ten układ nerwowy i mięśniowy reaguje, czy jest w stanie uzyskać mniej więcej te same zakresy wysokości wyskoku, co uzyskiwała do tej pory, czy nawet prędkość poruszania się sztangi, czy jakieś tam handli, czy rzuty piłką. Po prostu wiem, czy jest w stanie utrzymać ten poziom intensywności. I wtedy, jeżeli to wszystko mi pokazuje na zielono, to wiemy, że możemy docisnąć. Jeżeli jest pół na pół, no to jakieś zmiany będziemy wprowadzać, plus monitoring oczywiście taki na bieżąco, tam w miarę chociażby tętno czy rytm serca podczas treningu, tak? Kiedy przy takich samych ćwiczeniach czy uderzeniach wchodzi na wyższe tętno, no to też wiemy, że może coś być nie tak. Niekoniecznie, bo to też zależy od wilgotności, od temperatury, więc po prostu dużo takich zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę. Jak wszystkie się złączy i się skleja, to wtedy sobie możemy wprowadzić zmiany w tym treningu. Wiesz, ja o to pytam tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze z ciekawości, po drugie, no żeby pokazać, że to, co my widzimy, czyli ta transmisja z meczu, to jest tylko wycinek waszego życia, waszej pracy i to niekoniecznie wygląda tak, wstaje, spacerek, śniadanko, luzik, tylko Dobry tam naprawdę hotel, jest tak, samolot, palmy, piękne, wysokie temperatury. piękne No pogody. to jest tak, jak ja mówiłem, że już to, co mieliśmy zrobić, to już było zrobione i już przychodzą tylko ewentualne nerwy na meczu, czy to było dobrze zrobione i czy to przeniesie się na dyscyplinę, bo można zaprogramować, zaplanować wyśmienity trening i podnieść ten potencjał zawodnika czy zawodniczki, ale to niekoniecznie później musi mieć przełożenie na korcie, tak? To trzeba gdzieś tam spiąć ładnie, żeby progresować i tu, i tu. Zgodzisz się z tym, że świat bardzo przyspieszył pod tym względem, o którym przed chwileczką właśnie rozmawialiśmy, pod względem tych pomiarów nauki, pod względem tego, jak się właśnie to przygotowanie motoryczne rozwinęło, jak się trenerzy rozwinęli, jak liczby w sensie mają dostęp do wiedzy. Mówiłeś na początku naszego spotkania, że siatkówka tu bolało, tam bolało, nie dało się tego wszystkiego zaprogramować. Myślisz, że to w dużej mierze powoduje, że tenis skręcił w tej chwili tak w stronę fizyki, tak w stronę tego grania siłowego? Myślę, że tak, że ten potencjał jakby fizyczny, akurat no, skupmy się tutaj na kobiecym tenisie, to zdecydowanie się podniósł i jakby utrzymanie tej intensywności i utrzymanie jej na przestrzeni całego sezonu jest dużo większe. Wiadomo, że jeszcze sprzęt pomaga, jakiś naciąg, Jasne, rakiety, tak, obuwie, plus te nawierzchnie, które są bardzo często Ale coraz popatrzysz szybsze. na większość, to wszyscy w tej chwili są tak wyżyłowani,
No wiadomo, no u dziewczyn jest trochę inaczej, tak? Ale nawet u dziewczyn często te niedoskonałości jesteś w stanie nadrobić siłą, tak? Nawet te cięższe, większe, mocne wtedy, silne są w stanie te niedoskonałości, jeżeli chodzi o poruszanie, o jakąś taką mobilność, są w stanie tym nadrobić. Ale u facetów praktycznie nie masz szans się przebić w tej chwili, jeżeli nie jesteś przygotowany mega dobrze, jeżeli chodzi o tą stronę fizyczną. Tak, tylko że tutaj też trzeba mieć jakby tą równowagę znaleźć, bo często było widać, jak nie wiem, Djokovic potrafił przegrywać 0-2, czy chyba z Musettim swego czasu. Chłopak wszystko dawał z Tak, siebie, był taki no ale później już jest dętka, tak? To trzeba też wiedzieć, jak jak tą rozłożyć. intensywnością sobie manipulować, jak ona ma fluktuować podczas całego spotkania, żeby to odomknąć wszystko, więc tutaj trzeba ten złoty środek znaleźć nad intensywnością i objętością tego wszystkiego. Iga, talent niesamowity. Ile chodzi o tą motorykę, o tą jej siłę, ile w tym jest ciężkiej pracy, ile jest daru od Boga. Czy to jest taka dziewczyna sportywna, jak to mówią sąsiedzi za wschodniej granicy, że co byś jej nie dał, ona by się w każdym sporcie praktycznie odnalazła? Ciężko mi powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę, jak zacząłem pracować z Igą, to dostałem takie carte blanche, w sensie nie miałem za dużo danych, a praktycznie żadnych danych nie miałem. Nie miałem danych a propos jej wydolności, siły i tak dalej, więc sam musiałem to zbadać, więc też nie wiem, na ile praca, którą robili wcześniej w stosunku do jej bazowych możliwości fizycznych, przyniosła ten progres i te efekty. Ja tylko wiem, ile zrobiliśmy my, tak? Więc też nie wiem, jaki ona miała te podstawy takie same z siebie, powiedzmy sobie, naturalnie, a ile to było wypracowane. Ale tak jak patrzysz na nią, ma takie specjalne zdolności, no bo nie z każdej dziewczyny jesteś w stanie zrobić taką atletkę, jaką jest Iga, tak? No to jej poruszanie, to startowanie, hamowanie w tej chwili i ta moc, którą generuje. No to jest coś jest coś w tym specjalnego, prawda? Takiego ponadprzeciętnego. I jeżeli chodzi o szybkość, to tam dużo jakby tych rzeczy jest mimo wszystko gdzieś tam też warunkowane genetycznie, tak? Ten ilość włókien szybkokurczliwych, które z automatu dostajemy na dzień dobry, to jest też kluczowa. Faktycznie można w jakimś tam stopniu to przemienić później i zwiększyć, tylko że z wolnej osoby nie zrobisz szybkiej osoby. Z wolnej osoby zrobisz szybszą osobę, ale nie zrobisz szybkiej osoby. Więc faktycznie gdzieś ten potencjał musiał być spory i można na to po prostu nabudowywać. Mogę Ci powiedzieć, teraz przypomniała mi się historia na jednym z takich naszych pierwszych zgrupowań reprezentacyjnych, na którym pojawiła się Iga z Piotrkiem. Pamiętam, robiliśmy testy na fotokomórkach. Świetnie Iga wypadała wtedy, jeżeli chodzi o start. Jak miała tylko, start i bez żadnego zatrzymania, traciła wtedy mocno jak musiała zahamować i wrócić na zmianie kierunku. I mogę Ci powiedzieć na przestrzeni lat, że to na pewno się bardzo zmieniło. Jeżeli będziesz chciał zobaczyć dane, to mogę Ci odkopać, to sobie będziesz mógł też tam z chęcią, porównać. ale to też jest dosyć częste, że to tak jakbyś, jechał w Ferrari, ale bez hamulców, bez dobrych hamulców. W sporcie mimo wszystko te hamulce są, wydaje mi się, najważniejsze i ta reaktywność, tak, bo liniowo bardzo często spotykasz dużo szybkich zawodników, którzy mimo wszystko gdzieś tam na korcie czy na boisku jednak tracą i patrzysz, że zostają w tyle, bo dochodzi zmiana kierunków, wyhamowania, w cudzysłowie ta absorpcja siły, a raczej jej negatywne takie użycie i zmiana kierunków, no to jest najważniejsze mimo wszystko w tych sportach. Trochę inaczej to w lekkiej wygląda. No właśnie, ale... tutaj idealnie by można było 60 przez płotki czy 100 na wprost i mam wrażenie, że trochę trenerzy o tym zapominają w Polsce, bo tak jak sobie obserwuję, patrzę, to właśnie, że szybko, że sprinty, ale okej, to musisz zrobić, musisz się zatrzymać, musisz uderzyć piłkę, zrobić to w stabilnej pozycji i jak najszybciej później wrócić. Zapominają o tym hamowaniu, jest startowanie, ale zapomina się o hamowaniu. Może tak być. Tak naprawdę też nie mam aż takiego dużego wglądu w to, co robią inni trenerzy, czy gdzieś tam w Polsce nawet takich kontaktów nie mam za bardzo, żeby z kimś o tym porozmawiać. W tenisie oczywiście mam bardzo, bardzo dużo takich znajomych, bardzo dobrych trenerów, którzy się szkoli za granicą, ale zazwyczaj są w innych dyscyplinach sportowych, ale to zawsze i tak możemy sobie jakieś tam rzeczy porównać. Ale faktycznie jedynym plusem takiego treningu, czyli sprintów, to jest to, że to jest chyba najlepszy trening prewencyjny, jaki można zrobić, czyli sprinty
nic tak nie działa pozytywnie na przyszłość pod względem przeciwdziałania urazom jak sprinty czy skoki. No widzisz, to muszę, zobacz, ja mam z tymi kolanami, no muszę zamiast te opaski, Może to jest ratunek dla ciebie. może sprinty zacznę robić. Maciek, takie pytanie mi przyszło do głowy, może brutalne, może takie ordynarne, ale oczywiście zamknięte tutaj w naszych kulturalnych ramach, łykasz wody, żeby zagrać na czas. Czy Iga Świątek twoim zdaniem jest najlepiej przygotowaną fizycznie tenisistką w turze? No bo mówię brutalne, dlatego że pewnie nie za bardzo byś chciał to oceniać, jednak cały świat, eksperci tenisowi, około tenisowi mówią, zachwycają się tym efektem, który Iga pokazuje na korcie. No tak się składa, że ty z nią nad tymi efektami pracujesz. Czy ty stawiałbyś ją na szczycie również tego nietenisowego rankingu, czy wskazałbyś jeszcze kogoś, kto mógłby z nią taki prym powalczyć? Tutaj też jest ciężko pod takim względem, że mówimy o przygotowaniu motorycznym tylko w tej specyfice, czy mówimy ogólnie, bo myślę, że dużo dziewczyn się znajdzie, które będą szybsze na 60 metrów, Jasne. na 10 metrów, szybsze będą. Znaczy, żeby użyć tego, wiesz, na korcie, o tych narzędziach, które później jej się przydają w jej zawodzie. Myślę, że jest. Pod względem poruszania? Myślę, że jest nasz bardzo wysoko w topie. Czy jest na szczycie? No nie wiem, bo tutaj jest też dochodzą takie rzeczy właśnie jak percepcja, jak ten timing typowo specyficzny. Też czasami chwyt robi robotę, bo dojście do forehandu dla zawodniczki z takim chwytem będzie dużo łatwiejsze i dużo mniej czasu będzie potrzebowała niż do dojście na przykład do forehandu dla Igi, więc myślę, że to też ją pcha do tego, żeby być jeszcze szybszą, szybciej się umieć ustawić. Żeby Ale sobie jest- troszeczkę pomóc właśnie Tak, fizycznością, pomóc sobie w tych przykryć. aspektach technicznych Okej. tenisowych. Wytrzymałość? Wytrzymałość pod względem utrzymania intensywności. To jest, tutaj bym chyba dał Wysoko. taki bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Myślę, że mało jest dziewczyn, zwłaszcza kiedy Iga, jakby to kolokwialnie powiedzieć, gra na luzie, to mało jest dziewczyn, które są w stanie utrzymać jeszcze jeden set, może przegrać, gdzieś tam na punkty, to zazwyczaj już później odjeżdża w kolejnych. No bo cała trudność, jeżeli chodzi o pokonanie Igi, polega na tym, że musisz z nią zagrać 2 sety na bardzo wysokiej intensywności, bardzo równe, żeby ją pokonać. I to przez wiele miesięcy właśnie tak funkcjonowało i nadal tak funkcjonuje. Przecież Noskowa też zagrała 2 naprawdę jak na siebie bardzo dobre sety i to mogło właśnie, tak, i to mogło zaskoczyć, że była w stanie utrzymać tą wysoką intensywność na przestrzeni 2 setów. Generowanie mocy? Ja się zawsze zachwycałem tym. Oczywiście pewnie powiesz w określonych sytuacjach, wtedy kiedy ma czas, kiedy nie ma czasu, ale jak to widzisz? Tak, aczkolwiek tutaj chyba widzę takie największe pole do popisu, ponieważ gdzieś tam możemy troszeczkę zmienić tą mechanikę w niektórych sytuacjach i powinno to nam poprawić. Ponieważ tutaj jakby też ten poziom siły w poszczególnych, powiedzmy sobie, czy byśmy rozdzielili na dolną część ciała, czy na górną, to jest tam sporo też do popisu, do poprawy, tylko żeby szło to równie z tą prędkością ruchu, tak? Więc tutaj też nie idziemy, żeby jak największe ciężary zawsze, tylko raczej ta prędkość ruchu, bo tutaj ta moc i szybkość jest jedynym takim wskaźnikiem, który w sporcie się najbardziej przydaje. A mówiłeś, Maciek, wcześniej o różnych innych trenerach, którzy kształcą się za granicą. Chciałem zapytać o tych trenerów, którzy podróżują też w tym turze WTA. Tak jak ty, wy utrzymujecie jakieś kontakty jako ta branża, powiedzmy, czy fizjo, czy ludzi dbających o przygotowanie fizyczne, wymieniacie się doświadczeniami, nie wiem, dyskutujecie, piszecie, zachwycacie się, analizujecie, czy to jest jednak podzielone, poszatkowane na obozy i to wszystko zostaje w teamach, nie ma być może na to w ogóle czasu? Raczej mało jest tych interakcji, jest naprawdę takich, tak naprawdę to jakby sam jak byłem młodszy, to starałem się, w sensie młodszy, zaczynałem na turze, to starałem się gdzieś tam podejść do kogoś, zapytać, czasami czy przez trenerów, z którymi pracowałem, no to raczej tak sobie,
a odkąd jakby już nam się tam bardziej układa pod względem wynikowym z Igą, to faktycznie miałem kontakt, czy tam z Dario Nowakiem, który pracował z Wawrinką, pracuje z Poznałem Wawrinką go cały na czas. Merze Z Warszawskiej. Rybakiną przez chwilę, to jakby sam podszedł, tam jakieś projekty chciał też badawcze robić, czy kto tam jeszcze? On też bardzo kontaktowy, więc jakby Tak, myślę, że do wielu osób podchodzi Tutaj w różnych też celach. przy jakby takim plusem było to, że pracowałem z Nikiem Chorwatem, który jest jego serdecznym przyjacielem, więc to też A nam przy pomogło. której zawodniczce pracowałeś z Nikiem? Przy Babosz i przy Sofii Żuk. On pracował Okej. ze mną przy Sofii Żuk i później zmienił, Timea go zatrudniła i on jakby nakierował ją, bo szukała kogoś do pomocy fizjoterapeutycznej głównie na początku i jakby zaproponował mnie na okres próbny, więc tam w Budapeszcie. Teraz jest trenerem Vekic. Tak, i on później, inaczej, zanim zaczął z Sofią Żuk pracować, to już pracował z Vekic. Wprowadził ją chyba do top 50, później jakby się drogi rozeszły. Zaczął pracować z Sofią, z Timeą i później znowu się drogi rozeszły z Timeą i Vekic go poprosiła o ponowną pomoc i znowu z dobrym skutkiem. Ale w sumie dobrze, że pada tutaj nazwisko Timei Babosz, bo od tego gdzieś tam dużo rzeczy się zaczęło. Mówię o tych szlemach, wielkich wynikach, jak wspominasz ten okres, bo pewnie to jest taka przestrzeń nie za bardzo wyeksponowana w Polsce medialnie. No, ktoś może powiedzieć, że masz więcej tytułów wielkoszlemowych jako trener w boksie niż Iga. Tak naprawdę ja z Polakami jakby naturze, ja za bardzo też nie znałem polskiego tenisa, bo jakby nie interesowałem się tym też za dużo, oprócz powiedzmy sobie Agnieszki Radwańskiej i Timu, gdzieś tam, bo Krzyśka Guzowskiego razem pracowaliśmy. To A nie, my się w ogóle przecinaliśmy? Bo w którym ty roku zacząłeś się pojawiać? Ja Mówię jeszcze o czasach Agnieszki. Chyba 18-17, już nie pamiętam No, dokładnie Agnieszka kończyła kiedy o zaczęliśmy. 18 już. I przycięliśmy się na pewno, bo z Olkiem Trzcińskim czy z Krzyśkiem Guzowskim chociażby się spotkałem na Wimbledonie, czy z Olkiem Trzcińskim na US Open, bo rozmawialiśmy sobie, więc się gdzieś tam przecinaliśmy na kortach, aczkolwiek no wiadomo, no nie podejdę, bo przecież Tomek Wiktorowski stoi z naburmuszony. Wchodzisz na takie Nie, tematy. Żartuję oczywiście, ale no przez to, że znałem się z Olkiem i z Krzyśkiem z pracy, no to gdzieś tam się spotykaliśmy Tak, i oni się się polecam przecinaliśmy, właśnie przez ale nich. oprócz tego to nikogo z Polski też nie znałem, nikt mnie też nie znał, bo z jakiego powodu. I dopiero po czasie, tak naprawdę przez przypadek, jak pracowałem z Timeą, to na turnieju w Miami Piotrka Sierszputowskiego poznałem i to totalny przypadek, bo w męskiej szatni już taka sytuacja naprawdę, ja wychodziłem z toalety, on gdzieś tam stał, rozmawiał przez telefon po polsku, więc się przedstawiłem, spytałem się, z kim on pracuje, on z kim ja pracuję i tak zaczęliśmy rozmowę, bo tak to chyba nie byłoby łatwo, żeby tam kogoś poznać, bo to zazwyczaj są te grupki, klitki i No nie ma co ukrywać, że tak właśnie jest, jak Maciek mówi. No, tam tych kontaktów za dużo nie ma, każdy sobie sport indywidualny, więc te tajemnice wszyscy trzymają tak przypadkiem, żeby tam to gdzieś poza ten krąg najbliższych. Ale a propos A ta trenerów, Timea jeszcze? a No, i to trenerzy? jeszcze tylko a propos trenerów, no to właśnie też chociażby od przygotowania czy fizjo Alcaraza też do mnie podszedł i właśnie zapytał mnie, czy możemy się spotkać na kawę, porozmawiać sobie o pracy i tak dalej, więc to też jest takie fajne, że są trenerzy. Tam też mimo jest wszystko. niezły materiał fizyczny, Tak, prawda? są też tacy trenerzy, którzy chcą się powymieniać tymi poglądami. Maciek, my chcemy jeszcze od Ciebie kilka informacji wyciągnąć. Mamy taki dział, on się nazywa dosyć naturalnie Strefa Tenisa i zadajemy w nim takie pytania techniczne, no często związane z samym kortem, ale kilka spraw nas ciekawi, nas oczywiście kibiców. Wiem, że Dawid ma jedną taką rzecz, ja drugą od siebie dorzucę. Tak, pamiętasz w zeszłym roku w mediach pojawiły się zdjęcia Igi z zaklejonymi ustami. Wiele osób to w czasie treningu, jak jej tam te usta zaklejałeś, wiele osób się zastanawiało, co to ma na celu. Możesz naszym widzom, słuchaczom wyjaśnić? Tak naprawdę jest tam wiele aspektów, które zaklejenie ust, czyli nauka oddechu przez nos powinny sprowokować. Niektóre są potwierdzone, faktycznie są badania, niektóre bardziej są takimi teoretycznymi rzeczami, które patrząc na anatomię, na fizjologię powinny zadziałać. Z grubsza mogę powiedzieć, że o to, żeby z jednej strony przy mniejszym wysiłku szybciej wprowadzić IGę na tą intensywność i na wyższe tętno, z drugiej strony też, żeby organizm się nauczył
lepszego pobierania tlenu, czyli z mniejszej ilości, żeby mógł dostarczyć po prostu więcej tego tlenu do pracujących mięśni i je lepiej odżywić. To często się zdarzało, czy to w jakimś konkretnym okresie, nie wiem, Tak naprawdę sezonu to IGA stosowaliście? od bardzo dawna stosuje To są krótkie momenty zaklejenie. takie z tymi zaklejonymi ustami. Tak, 15-20 minut? Dokładnie tak, nawet często krócej, aczkolwiek czasami są to całe treningi, tak? W zależności od intensywności, bo tak na dobrą sprawę już nie pamiętam dokładnie jak to wychodziło, ale do powiedzmy sobie intensywności tam 80 paru procent możemy utrzymać sobie oddychanie przez nos. Wtedy też jest troszeczkę większy jakby taki nacisk na oddychanie to przeponowe, też układ nerwowy troszeczkę inaczej działa, więc Poprawa wydolności docelowo? Łatwiej się tak. Czyli nauka prawidłowego oddychania, wdech nosem, wydech ustami i docelowo poprawa tutaj wydolnościowa. akurat i wdech, i wydech nosem, No tak. więc No tak, żeby jesteś się nauczyć zaklejony. faktycznie pobierać to powietrze nosem, bo gdzieś tam są takie przesłanki, że to jest ten prawidłowy tor oddechowy, tak. A opaska pod kolanem, bo to taki element, który nawet widzieliśmy na początku tego sezonu. Nie pamiętam podczas którego meczu, ale nawet chyba po secie Iga taką opaskę podczas meczu Tak naprawdę założyła. to o czym mówiliśmy, czyli gdzieś tam ta objętość i tego wszystkiego, natłok tych godzin na korcie i intensywności tej dynamiki, jakby specyfiki grania Igi po prostu. Poruszania się. Też, ale no jakby Iga jest mocno intensywną zawodniczką praktycznie w każdej wymianie, więc gdzieś tam Iga poczuła, że delikatnie jej to doskwiera, więc po prostu chcemy to odciążać. Maciek, mówimy sporo o Idze, mówimy sporo o tenisie. Ten sezon jest bardzo długi, jak wszyscy wiemy. Zastanawiam się, czy to tenisowe życie, czy ten tenisowy tour tobie jako człowiekowi, już jako Maciejowi Ryszczukowi więcej daje, czy zabiera? Bo my często, jako obserwatorzy, patrzymy na te zyski, natomiast ponosi człowiek podróżujący przez cały rok pewne straty, być może raczej w rejonach niesportowych, natomiast chciałbym o tym troszeczkę porozmawiać. No tak naprawdę tą pracę to mogę wykonywać właśnie dzięki żonie i rodzinie, tak? które jakby osoby pomagają w wychowywaniu też mojego syna. Moja żona Marika jakby sama mnie wypchnęła do tego tenisa i nie wydaje mi się, żeby tego też żałowała w takim sensie, że mam dowolność, tak? Pracy bardzo dużo, to akurat podróżuję w tamtym sezonie. Byłem na wszystkich turniejach. Na wszystkich, jako jedyny ze sztabu, bo też ciężko wykonać moją pracę zdalnie. Tak? Niektóre elementy, powiedzmy sobie, czy tam tenisowe, czy prawdopodobnie z zakresu Darii można wykonać zdalnie. Tutaj no niestety, czy tam hands-on praca manualna jakaś, to no niestety tego nie dam rady wykonać. Wiemy, jak zdalnie. tenisowe Tomek na kamerce siedział, tak? Jak w Stuttgarcie chyba go nie było kiedyś i Tak, w zdarzyło Polsce się siedział na kamerce na i patrzył, 2-3 treningach, jak prowadzisz treningi. kiedy mi rozpisał, powiedział, co by chciał zrobić i ewentualnie na bieżąco nanosił poprawki, mówi, że podrzuć bardziej tu albo zrób, żeby doślizg był bardziej w tą stronę, więc starałem się to wykonać. Oczywiście jak mnie nie ma, to te fizyczne aspekty też team stara się mnie zastąpić, czyli mają rozpiskę i kontrolują, jak to Iga wykonuje, albo czasami Iga sama to robi, ale no na pewno jest to ciężkie i rodzina gdzieś tam to odczuwa i ja odczuwam często brak rodziny, dlatego i plusem jest to, że jak zjeżdżamy, to była też jedna z tych, oprócz tego, że jedna z tych możliwości, w sensie nie możliwości, tylko tych aspektów, które też przeważyło o tym, że chciałem pracować z tą Igą, już pomijam fakt tych możliwości. To, że zjeżdżasz do Polski, prawda? Tak, że nie że pracujesz z wszyscy jesteśmy w zawodniczką gdzieś na Warszawie świecie. i że tutaj, kiedy jest ta przerwa, czy jakieś mamy bloki treningowe, to pracujemy na miejscu i jest czas właśnie na rodzinę. Dopóki Iga nie wymyśli na przykład jakiegoś Monte Carlo albo innego ciekawego miejsca. Maciuś, Tak, wtedy z rodziną po prostu. od razu przeprowadzka. Czas nas nagli. Ja tu mam jeszcze parę takich pytań, które bardzo chciałbym Ci zadać. Tenisista idealny pod względem motorycznym. Jak byś zbudował idealnego tenisistę pod względem motorycznym? Tkankowo przygotowany do całego sezonu? Aż tak może szczegółowo nie. Myślę, że tutaj ta właśnie, jeżeli taki jeden aspekt, no to wytrzymałość mocy. To jest Bo tenis coś, przez moc, nie przez siłę?
Tak, przez moc, nie przez siłę, bo i ten timing, bo tak jak popatrzymy na tenis, ten męski tenis, to kobiecy jest inaczej. Tam praktycznie jest 95-100% intensywności przez większość wymian. Aż troszeczkę im zacznie odcinać, wtedy jest zwolnienie tempa i ktoś zdobywa punkt. Tak? W męskim tenisie to jest 80-85% przez większość wymian. Jeżeli jest okazja, to wtedy jest to przyspieszenie. Rzadko kiedy jest tenisista, który gra tak intensywnie, bo i patrząc na grę na przykład 5 setów, no to jest to niemożliwe praktycznie. Więc tutaj jest inne dysponowanie tą intensywnością, więc tutaj ta wytrzymałość siły mocy, przepraszam, jest takim kluczowym elementem A mimo wszystko. jakbyś miał, żeby ułatwić, już nie wchodzić w dziewczyny, ale na przykład facetów, jakbyś miał nazwiskami złożyć idealnego tenisistę, nie wiem, praca nóg, wytrzymałość, moc, szybkość, jakbyś to zrobił? Bez szczegółowych danych, które pewnie tak, byś tak, musiał patrząc posiadać. po prostu przez Kort. przez pryzmat kortu. Jeżeli myślimy na przykład o uderzeniach, to albo Sinner, albo Rublew, bo tam jest ta intensywność i prędkość piłek jest praktycznie utrzymana przez większość wymian. Jeżeli chodzi o poruszanie, chyba Alcaraz, a jeżeli chodzi o jakby umiejętne dysponowanie tym i wytrzymałość, to Djokovic. Okej. No, dziewczyny, chcesz złożyć taką idealną dziewczynę? Nie chcecie tutaj wkładać w jakieś niekomfortowe Myślę, rejony. że wytrzymałość... Mówiliśmy o intensywności, to mówiliśmy o Idze, tak? Że to śmiało i tutaj nie ma do tego to bym powiedział. wątpliwości. Ja uczciwie też bym na to postawił, bo to robi duże wrażenie. Musiałbym zobaczyć też tutaj dane, bo tutaj aż takiego często nie widać tego, ale wydaje mi się, że Iga gdzieś tam jest w top 3 na pewno, jeżeli chodzi o te prędkości piłek przez większość wymian, więc jest top 3, więc bym powiedział Iga albo... No lubię też gry faktycznie, jeżeli chodzi o prędkość piłek i ten Rybakiny. Gdzieś jest to w miarę utrzymane. To może Co tam Iga jeszcze jakby nam intensywność, bo Iga utrzymuje tą intensywność. Rybakina jakby taką czystą prędkość, generowanie mocy, wytrzymałość. Chyba bym tutaj powiedział Iga albo Koko może. Goff. I szybkość zostawmy na koniec. Też między tymi dwiema zawodniczkami chyba bym Tak jakby sobie... je przeciągnąć, przejść po najdłuższych przekątnych, po korcie, dobieg, zawrócić, to wydaje się, że Chyba. Kiedyś Halep świetnie też to robiła. Tak, to prawda. Aczkolwiek tam bardziej było już to czytanie gry i wytrzymałość. Tutaj bardziej bym ją do Djokovicza porównał troszeczkę niż do takiej faktycznej bardzo szybkiej osoby. A słuchajcie, to skoro tutaj padła taka baza nazwisk, to warto zapytać, Maciek, czy wraz z wynikami tenisistki, z którą współpracujesz, przyszły też jakieś oferty, no bo ten tour to jest taka grupa zamknięta, jeśli chodzi o tenisistki, trenerów, psychologów i wszystkie te dziedziny, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu. To jest tak, że średnio raz na jakiś czas jakiś menedżer przychodzi do Maćka Ryszczuka i mówi: słuchaj, jest tutaj dziewczyna do poprowadzenia. Zdarzyło się na pewno na przestrzeni tych lat takie propozycje, aczkolwiek to jest też tak, przynajmniej jak dostałem informację od takich sztabów menedżerskiego, jakby tego naszego bliższego, czy tam z IMG, to jednak też nie jest łatwo podejść, jakkolwiek ja jestem otwartą osobą i z chęcią porozmawiam, czy o konsultacjach czy jakichś tam innych możliwościach, oczywiście za zgodą zawodniczki, to zdają sobie sprawę, że jakby pracuję na chwilę obecną z numerem 1, robimy dobre wyniki i mamy sztab menedżerski z IMG, więc też często nie podchodzą, bo jakby nie widzą zaplecza, które mogą zaoferować, żeby mnie przekonać. Czyli krótko mówiąc, że jesteś nie do wyjęcia, tak mówiąc, też kolokwialnie. Takie dostałem informacje. Ja staram się nie sprawiać jakby takiego wrażenia, bo mówię, jestem zawsze gotowy do rozmów, nawet jeżeli chodzi o pracę, tylko żeby się podzielić jakimś doświadczeniem czy informacjami, bo jakby dzielenie się tą wiedzą nikomu nie ujmie, a też nie sądzę, to trzeba wszystko umieć poskładać, więc nie sądzę, żeby te dane
pozwoliły komuś na zwiększenie przewagi nad innymi, czy zmniejszenie przewagi do IGI. Ostatnia sprawa ode mnie. Takie porównanie osób, z którymi współpracowałeś, czyli 2 trenerów zajmujących się już stricte tenisem. Piotr Sierzputowski, mówiliśmy, że on był wtedy człowiekiem wchodzącym do turu i Tomek Wiktorowski, który zanotował taki powrót, comeback po wielu latach współpracy z Agnieszką i ten tur już znał wcześniej. To w ogóle dla trenera przygotowania fizycznego no, ma jakieś, wiesz, jakby robi jakąś różnicę? Domyślam się, że tak, bo wy w końcu cały czas spędzacie ze sobą i analizujecie wiele spraw wspólnie. No, musicie się dogadywać, ale oni dosyć mocno w wielu aspektach się różnią, dlatego zastanawiam się, jak to wpływa na twoją pracę. Tak naprawdę to właśnie to, co mówisz, w wielu aspektach się różnią i też zazwyczaj w różnych miejscach przyjmowali te zawodniczki, jakby czy dostawali, tak? Tomek Wiktorowski jest na pewno to, co można powiedzieć, jest światową klasą, jeżeli chodzi o takiego trenera finishera, czyli żeby to doszlifować, pozmieniać, żeby powiedzmy sobie, nie wiem, z top 10 to była jednak 1. Nie wiem, nie mam do końca możliwości zweryfikowania, jak Tomek sobie radził, jakby wprowadzał zawodniczkę od młodszych lat, no bo to też się różni, tak? Nie każdy się w tym odnajduje. No wiedzę ma olbrzymią. Wiem, że na pewno jest, jeżeli chodzi o wyśmienite o znajdywanie tych niuansów czy szczegółów, które mogą pomóc zawodnicy pójść ten krok wyżej. No a Piotrek jakby też gdzieś tam jest pierwszą Analityk? osobą, Dobry analityk? Piotrek? Tak, i On lubi... się dobrze w liczbach chyba. Tak. Potrafił odnaleźć. Tutaj pod tym względem jest zbliżony do mnie, że lubi mieć tą bazę danych i gdzieś powyciągać z tego wnioski jakieś swoje i spróbować coś zbudować i zobaczyć, czy to zmienia te liczby. Tomek więcej, wydaje mi się, że tych danych ma po prostu takich w głowie, no nie chcę powiedzieć, że na oko, ale tak to można powiedzieć, tak. No i Piotrek wiadomo w innym etapie wykazał się, czyli w prowadzeniu i dojściu do szczytu, czy tam wygraniu szlema, w prowadzeniu od najmłodszych lat, więc to też inny etap. No teraz będzie prawdopodobnie miał tyle jakby możliwości wykazania się w tej drugiej strefie, czyli już otrzymania zawodniczki takiej sprawdzonej i pokazaniu, czy jest w stanie ją gdzieś tam jeszcze wyżej wprowadzić, no bo z Shelby to, no wiadomo, też to nie była najmłodsza zawodniczka, na pewno Tak, ciekawe. zupełnie inny materiał, prawda? Ciekawe do doświadczenie. pracy. Faktem też zrobili jakby najlepszy jej wynik rankingowy, jaki miała w karierze, więc to jest na plus, ale na pewno myślę, że fajnie będzie go zobaczyć z innymi też zawodniczkami. Zawodnik kreuje trenera. Zgadzasz się z tym? A w sensie zawodowym? W sensie takim, że no jeżeli nie dostaniesz dobrego materiału, to choćbym nie wiem, jak dobrym trenerem byś był, a jaki miałbyś warsztat, no to tego największego sukcesu nie osiągniesz. Powołuję się tutaj na słowa Antoniego Nadala, który kiedyś powiedział, że to jakby no dlaczego o nim jest tak głośno? Dlatego, że trafił no niesamowity materiał i dzięki temu oczywiście zachowując jakby swoje umiejętności, musi coś za tym pójść, ale gdyby takiego materiału nie trafił, to by nie był tak znanym trenerem. Myślę, że tak, no to można nawiązać do tego, co mówiłem, że z wolnej osoby nie zrobisz szybkiej, zrobisz tylko szybszą, więc tutaj tak samo, tak, czyli z dobrej osoby możesz zrobić wyśmienitą, ale ze średniej osoby zrobisz no, co najwyżej dobrą. Jakiś progres, ale nie przebijesz się. Są takie aspekty, no, których nie przeskoczysz. Oczywiście mogą być jakieś tam pojedyncze wypadki, bo wiadomo, że tu drabinka, tu kort, tu piłka, wszystko podpasuje i akurat na ten turniej ktoś tam wystrzeli, ale w ogólnym rozrachunku myślę, że tak, że w dużej mierze trenerzy też jakby przez to są też dobrymi trenerami, że są w stanie wybrać sobie tą pracę, tak? I wybrać sobie zawodnika, który i będzie mentalnie, czy tam powiedzmy sobie światopoglądowo pasował, no i też ze swoim warsztatem, który widzi, że jest w stanie podnieść tą osobę jeszcze wyżej. Wiesz, to też pewnie można zrobić na pewnym etapie, bo nie wiem, czy na przykład wracając do historii Igi, czy Piotrek Sierzputowski w momencie, kiedy obejmował Igę,
czym się kierował, prawda? No, musi jak być ten feeling, masz dużo mówisz o tym doświadczenia, tak Ale to zwanym jest- feelingu pomiędzy Tak, zawodnikiem i to jest też trenerem. to, co mówiłem, czyli Piotrek był wyśmienity na tym etapie, na którym Mhm. był. Nie wiadomo, jakby sobie Mhm. dał radę później. No i Wiktorowski był wyśmienity w tym już do szlifowaniu i na tym etapie, który teraz przejął, jest też najlepszy, jak widać. Co byś poradził młodym adeptom tenisa, im opiekunom, ich rodzicom? Jest dzieciaczek 10-12 lat, który przejawia jakieś zdolności. Rodzice chcą, żeby grało to dziecko w tenisa. Ty z punktu widzenia tego fizycznego, na co byś położył największy nacisk? Na to, żeby dziecko rozwijało się wszechstronnie, żeby działało w jakiś sposób ukierunkowany? Bardzo proszę. Na różnorodność. Przede wszystkim jak najwięcej sportów różnego rodzaju, ponieważ to będzie kształtowało motorykę w szerokim spektrum. Jak pokazują też badania, ścisła specjalizacja od najmłodszych lat przyniesie efekty tylko na tym pierwszym etapie, później to się wyrównuje i te osoby, które były multidyscyplinarne, mają znaczną przewagę w późniejszym etapie i dużo większe są wyniki sportowe. Czyli jak najwięcej ruchu w różnym wydaniu, na specjalizację przyjdzie czas. Słuchajcie, patrzcie, Sinner, Djokovic tak, i ale tak padło dalej. to z ust naprawdę świetnego fachowca. Czyli biegamy, skaczemy, rzucamy, Kopiemy jeździmy na piłkę. nartach Wspinamy się po drzewach. i dopiero w wieku pewnie 12, bliżej 14 lat idziemy w stronę tego treningu ukierunkowanego. I to też powoli. Powoli. Maciek, dziękujemy Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Mamy bardzo. tutaj przez nasze ręce tak naprawdę przechodzi podarunek dla Ciebie A to od Lilu. otworzę jednak. Dedykowany, personalizowany, wiesz, myślę, że znajdziesz tam coś dla siebie, bo to ma być taki twój szczęśliwy talizman, skoro otwierasz. Czyli teraz w boksie w Tak, widocznym miejscu. Chcemy go zobaczyć podczas turniejów 1000 w Doha i Dubaju. Super, dziękuję Możesz powiedzieć, bardzo. co tam... Tak, osoba ze sztangą. Czyli prawdopodobnie to jesteś Overhead ty. przysiad jest. To Pięknie, super, to bardzo. Powiedz bardzo Maciek dziękuję. w takim razie, jeżeli tam jest osoba ze sztangą, o jakichś swoich rekordach. No musimy Cię na koniec zapytać, ile tam na klatę klatkę. wyciskasz, czym formujesz ten biceps, bo też trzeba powiedzieć szczerze, no, że Ty musisz być cały czas w treningu, no bo widać to po Twojej sylwetce, to chyba nie są tylko sesje z igą, ale też tam kilka kilogramów na siłowni jest przerzucane. Większość programów czy treningów, które rozpisywałem zawodnikom, czy rozpisuję, to staram się najpierw samemu przerobić, żeby wiedzieć, co czuć i gdzie czuć, żeby później móc się wymieniać tymi poglądami. W wyciskaniu na klatkę chyba rekord potwierdzony to jest 150 kg. O! What? Ile? 150 kg. To bardzo dużo. Tak, bardzo dużo, ale wtedy też ważyłem. To jest jak pracowałem w lekkiej atletyce z kulomiotami. No właśnie to o tym nie mówiliśmy. Też była praca z Tomkiem Tomasz Majewskim. Majewski. Tak, wtedy w grupie kulomiotów, więc te siłownie mogłeś odstawać. z nimi robiłem faktycznie. Wtedy ważyłem bliżej 100 kg, tak, 90-98 kg. Nie byłem zalany, jak to mówią, ta tkanka tłuszczowa gdzieś się tam utrzymywała na stałym poziomie. A nogi nadążają? Bo często jest tak, że wiesz, jest koncentracja na górze, a na dole nie ma niczego. Odstawały na pewno, bo chyba, o ile dobrze pamiętam, tam 168 było w przysiadzie, aczkolwiek też kłopoty niestety z kolanami, No tak. z kolanami dawały mi zawsze znać, ale nogi to jest najczęściej trenowana przeze mnie partia, ale niestety jakby te efekty hipertroficzne są dużo mniejsze. To ostatnia kwestia, właśnie tą siłownią sobie i tymi sesjami zamkniemy, bo był taki moment, nie wiem, czy to jest sprawa aktualna, ale to ty nam powiesz, był taki moment, kiedy wziąłeś się nie tylko za Igę Świątek pod względem treningu, ale też za Tomasza Wiktorowskiego. Z tego, co słyszeliśmy, on także tam jakieś treningi miał rozpisywane. Czy już mamy przyglądać się efektom, czy to jest jakiś taki plan, wiesz, 5-letni, że nie chcesz nakładać na niego presji? Nie, tak naprawdę to tylko doradzałem. Tomek jakby już sam zna swoje ciało i sam wie, jak sobie korzystać na siłowni ze sprzętu i jak sobie to rozpisać, żeby czuł się po prostu dobrze. Aczkolwiek faktycznie mamy to rzutami w zależności od miejsca i dostępu do siłowni, bo jak jesteśmy na kortach, to nie możemy No jasne. korzystać, a niestety te hotelowe siłownie to czasami Bardzo różne. są albo Podstawowe? 2 na 2 metry i orbitrek i 2 hantle, albo nie ma ich w ogóle, też się tak zdarza, więc ten trening jest często ograniczony.
Dziękujemy Maciuś, bardzo, to Maciek. była czysta przyjemność. Dziękujemy Ci bardzo Dziękuję za bardzo i wizytę. dziękuję za prezent. Dziękujemy Ci bardzo, Maciek, za wizytę. Przypominamy, że to były rozmowy pod krawatem, czyli taki nasz stały format, który prowadzimy wraz z marką Reckman. Dzisiaj człowiek, który gdzieś tam dotknął tego Człowiek, który wielkoszlemowego bierze na klatę mistrzostwa. 150 I kilo. przede wszystkim, Już nie, dokładnie. już nie. Teraz ostatnio potwierdzone to jest 136. A to Tomek Wiktorowski był świadkiem w Asekurował. Tokio. W Tokio. Asekurował. Liczy się, słuchaj Maciek, liczą się rekordy, liczy się ten personal best. Maciek Ryszczuk 150 kg, to przechodzi do historii. Dziękujemy Wam bardzo. W każdy wtorek o godzinie 19 widzimy się w przestrzeni YouTube'owej, a w każdą środę o 12 w przestrzeni audio, czyli na Spotify. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia. Dzięki.